Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek o Dario. To tutaj czerwona rybka. To dokładniej samczyk. On sobie żyje z grupą samiczek. Te rybki pochodzą z Azji. Dario, czyli Badis bengalski. Jak sama nazwa głosi, należy do rodziny badisowatych. To rodzaj okoni, ponieważ rodzina badisowatych należy do okoniokształtnych. To jedne z najmniejszych rybek świata, dorastają do 2 cm w przypadku samca, samiczki do 1,5. Dość agresywne małe rybki, dlatego powinno trzymać się je w haremach, samiec plus kilka samic. Ja moje Dario mam w 2 akwariach, podzielone właśnie na 2 grupy. Rybki w naturze żyją w dopływach rzeki Brahmaputry, różnych płytkich, wolno płynących ciekach wodnych, no plus jakieś rozlewiska, starorzecza i tym podobne rzeczy. Jak widać, samiczki niezbyt atrakcyjne, po prostu szare. Jedynie pan jest piękny i kolorowy. Cofnijmy. Dario to typowa nanorybka. Można je trzymać w stosunkowo małym akwarium. Odradzam kostkę, taką typu, jak zakładałem niedawno. Ona jest za mała dla takich ryb. Te ryby są terytorialne, potrzebują jednak mimo wszystko trochę więcej miejsca. Dla grupy ryb, powiedzmy nawet dla 2 haremów, o tak to ujmijmy, no to na 2 haremy taki zbiornik jest minimum, czyli 60×30×30. Dla pojedynczego haremu jest on wystarczający całkowicie. No samiec, pomimo tego, że jest mały, jest naprawdę bardzo agresywny w stosunku do innych samców swojego gatunku. No i to może nawet prowadzić do śmierci ryb. O, jest pan kolega. No, samczyk niesamowicie ubarwiony. Samczyk jest przepiękny. W handlu w ogóle głównie sprzedawane są samce, a teraz jest sprzedawana ta odmiana z czarną głową, Black Tiger. Mnie się ta odmiana nie podoba, szczerze mówiąc. O, przepraszam, wolę typowe Dario. Nie trzeba im ekstra nic dodawać. Rybki, jak widać, żyjemy żywym pokarmem. Jedynie żywy pokarm się nadaje. Niechętnie przyjmują mrożony. Pokarm w płatkach to już w ogóle odpada. Tak więc jedynie drobny, żywy pokarm. Można dawać wylęk artemii, więc karmienie nie stanowi jakichś nadzwyczajnych wyzwań. Natomiast wykarmienie na rybku już może być rzeczywiście trudne, ponieważ ten narybek jest niezwykle mały. Ma tak gdzieś ze 2 mm. Wylęk trwa około od 3 do 4 dni, w zależności od temperatury. Później trzeba karmić pierwotniakami. Polecam preparat Protogen firmy Hobby. Mnie się udało kiedyś wychować kilka sztuk. Nie jest to jakieś ekstremalnie trudne, no ale potrzebne są pierwotniaki. W starym akwarium zawsze te pierwotniaki, jakaś biota tam sobie żyje, więc mając mocno zarośnięte akwarium, możemy się spodziewać po pewnym czasie pojawienia się na rybku. Trzeba patrzeć po największych zakamarach, bo tam się wtedy te ryby czają. Ach, tu jesteście. Tam się wtedy te ryby czają w zakamarach. Jak widać, akwarium, to może cofnę.
Jak widać, akwarium dla tych ryb musi być bardzo obficie zarośnięte przez rośliny. To jest podstawa w ogóle w hodowli tego typu małych okończykowatych. Jak Dario właśnie na załączonym obrazku, czy też Elasoma. Musi być naprawdę dużo roślin, tak aby ryby mogły się w razie potrzeby ukryć w tym gąszczu. Ogólnie rzecz biorąc, poza wymogami typu karmienie żywym pokarmem, to są to ryby raczej bezproblemowe. Lubią raczej taką wodę starszą, z tego co zauważyłem. Tak poza tym, jeśli chodzi o temperaturę, bo tu nie wspominałem, zakres temperatury jest dość fajny, bo od 18 do 26 stopni, przy czym powyżej 26 stopni bardzo szybko ryby nam padają. Niestety miałem taki przypadek, bo miałem ryby w domu i no, było ponad 30 stopni w cieniu. To nie udało się uratować przez to akwariów. No i jednym z gatunków, które mi wtedy padły, właśnie były Dario. Tu jest ten samiec. Tylko nie wypłynie troszeczkę. Spróbuję na niego zbliżyć. No niezwykle ładne i ciekawe rybki o dość cholerycznym charakterku. Natomiast no, grupa w takim akwarium naprawdę prężnie sobie daje rady. Liczę, że z czasem wypaczę tutaj w tym gąszczu wątrobowca jakieś młode rybki. Regularnie podaję duże ilości planktonu, podaję im także artemię, więc jest szansa na rozwój młodych ryb, no ale one są tak drobne i płochliwe na samym początku życia, że wypaczenie ich raczej graniczy z niemożliwością. Jak widać, dość zgodne rybki. Jeżeli chodzi o kacha, one lubią trochę twardszą może wodę. Koło 250-300 ppm jest ok. Twardość węglanowa no, 2 do 4, GH od 6 do 10. W bardzo miękkiej wodzie nie trzymałem ich, więc trudno mi powiedzieć, jak one się będą zachowywać. Natomiast trzymałem je w wodzie miękkiej, 6,5, i bardzo dobrze się rozwijały. Składały ikrę w tym akwarium, w którym żyły. To było akwarium z kamorami, możecie sobie je zobaczyć na filmach. Wystarczy wpisać akwarium z kamorami, to powinny się wyświetlić jakieś filmy. No i rozmnożyłem na tej zasadzie, że po prostu zaobserwowałem, że składają ikrę w jednej z kęp muchu. Tą kępę wyciągnąłem, no i wylęgły się młode rybki. Właśnie po bodajże 3 albo 4 dniach, już nie pamiętam. Niezwykle ciekawa i wdzięczna rybka. Sam raz do małego akwarium. Można ją trzymać na wodzie kranowej, więc to jest proste. Nie trzeba grzałki do akwarium. Wręcz przeciwnie, należy uchronić akwarium przed przegrzaniem. No jedyna trudność, tak jak wspomniałem, no to może to karmienie żywym pokarmem. O, przepraszam. Ale jak widzicie, są to też krewetki. Można trzymać Neocardinia krewetki z Dario, tym, że będą polować na wylęk tych krewetek, ale pojedyncze krewetki będą cały czas widoczne w akwarium, bo tych dorosłych nie atakują. Gdzieś się znowu dziad schował. No, samczyk dość aktywnie pływa po całym akwarium, penetrując swój rewir. Tak więc no, ja osobiście dałem do takiej 60 jedną grupę. Myślę, że gdyby akwarium było odpowiednio większe, na przykład 80 cm albo metr, to można by tych grup więcej hodować. Przepraszam. Ja w akwarium z kamorami no, miałem kilka samców. Miałem przewagę samców nad samicami. Dam zresztą link do
filmiku. On jest co prawda tylko z muzyką, bez komentarza, ale można tam zobaczyć najciekawsze zachowania społeczne tych ryb, kompilowane w jeden filmik. Zostawię link w opisie. No cóż, za dużo więcej Wam nie opowiem. Wystarczy, wydaje mi się, tyle informacji dla kogoś, kto chciałby zacząć z tymi rybami. Naprawdę bardzo fajna, mała, wdzięczna rybka, idealna do nano akwarystyki. Problemem może być zdobycie odpowiedniej grupy hodowlanej, bo zazwyczaj, no mówię, albo są same samce do sprzedania, albo tych samiczek jest niewiele. No ja mam ryby od Kamila, także Kamil wysłał mi bardzo dużo tych ryb, powyżej 15. No, dzięki temu mam te dwie piękne grupy. On tam sobie siedzi właśnie, samczyk. On cały czas jest w ruchu i cały czas obserwuje, czy ktoś mu na ryb nie wchodzi. No to jest ciekawe. Często te małe gatunki są bardziej agresywne niż duże gatunki ryb. Ale są naprawdę rewelacyjne. No nic, to będzie chyba tyle na dzisiaj. Staram się, żeby te prezentacje były nie za długie, żeby nie przynudzać. Bardziej szczegółowe informacje, no to możecie mnie pytać w komentarzach. Ewentualnie, gdyby była taka potrzeba, mogę zrobić jakiś dłuższy film, jeżeli takie zapotrzebowanie się pojawi. A na dzisiaj, tak jak wspomniałem, to tyle. A w następnym tygodniu, no to zobaczymy, co tam nagram. Na razie nic nie obiecuję. Coś mam już w zanadrzu, ale to dowiecie się w dniu publikacji. Może tak będzie lepiej, jak to będzie niespodzianka. Pozdrawiam i do następnego filmu. Cześć!